Hej, tu Sylwia, witajcie na kanale Red My Lips Art. Zapraszam Was dzisiaj na denko kosmetyczne. Całkiem skromne, bo te opakowania nawet nie jest jakoś specjalnie mocno wypełnione, ale jest tutaj całkiem sporo kosmetyków, także żeby się pozbyć, nie trzymać tego plastiku więcej w domu, dzisiaj przejrzymy sobie, co zużyłam i co myślę o tych kosmetykach. Zapraszam do oglądania. Zaczynamy od mojego absolutnego hita kosmetycznego i jest to ta nawilżająca odżywka do włosów z Basic Lab. No, testuję sobie od jakiegoś czasu tą włosową pielęgnację. Przeszłam już przez wszystkie szampony, przez część odżywek i to jest absolutny hit dla mnie i dla moich włosów. Ta odżywka pięknie włosy nawilża, nie są one po tej odżywce obciążone, ale są mięciutkie, przyjemne w dotyku, ładnie się błyszczą i zauważyłam, to mnie w ogóle bardzo zaskoczyło, ale dużo lepiej układają mi się włosy po tej odżywce w porównaniu do innych odżywek. Kiedy na przykład je suszę i tak delikatnie, wiecie, wyciągam na szczotkę, żeby były tak ładnie, wiecie, podwinięte końcówki, to jakoś te podwinięcie się ładnie trzyma i tak szybko się łapie, a czasami przy innych odżywkach, jak wiecie, robię to i robię, no dalej są takie proste jak druty. A po tej, no po prostu super mi się te włosy układały, nawet takie jakoś tam kręciłam prostownicą czy coś, to się to lepiej wszystko trzymało na tych włosach. W ogóle jestem mega zaskoczona. Więc bardzo fajna odżywka dla takich włosów jak moje, czyli no moje są niefarbowane, takie średnio do nisko porowate mniej więcej, miękkie, gładkie w dotyku, proste w swojej teksturze, więc one lubią, wiecie, coś, co pomoże im się troszeczkę ładniej ułożyć, a nie będzie ich obciążać. To jest zdecydowanie mój hicior, bardzo chętnie sobie do tej odżywki kiedyś wrócę. Mam tutaj też drugą odżywkę i tu jest odżywka wygładzająca i ta już aż tak bardzo mi nie podpasowała. Tu ma być regeneracja i odżywienie i głównie emolientowa. Tu ogólnie te odżywki są tak, że wszystkiego jest po trochu, że tutaj na przykład są humektanty 1/3 kropeczki, emolienty 3/3 kropeczki, proteiny 1/3. Czyli jakby wszystkiego jest po troszku, ale najwięcej jest emolientów. I po tej odżywce włosy były generalnie ok, ale nie było szału. Nie robiła mi nic niefajnego na włosach, co też jest generalnie spoko, ale zdecydowanie dla moich włosów robiła po prostu petardę. I tutaj są humektanty na 3 kropeczki i emolienty na 2 kropeczki. Protein nie ma w ogóle. Raczej do tej nie wrócę, bo ta po prostu zrobiła robotę. Mam tutaj też szampon w kostce z 4 szpaków. Ten, jak to się mówi? Dziegciowy, tak. To jest taki specyficzny szampon, bo on ma taki bardzo charakterystyczny zapach. Trochę taki dymny. No, tak kojarzy się trochę z dymem i mi też ten zapach kojarzy się trochę, może kojarzycie taki zapach, jaki ma olej z oregano. Może kiedyś suplementowaliście albo coś, to kojarzycie. Właśnie taki dosyć ostry, pikantny. Natomiast same właściwości tego szamponu są spoko. On się całkiem sensownie pieni, nie jest to bardzo mocne pienienie, co jest moim zdaniem spoko, bo no skóra głowy wydaje mi się, że nie lubi za bardzo takiego bardzo mocnego. No chyba, że czasami potrzebujecie, wiecie, rypacza, ale to taki rypacz nie jest. Dobrze myje włosy i ten dziegciowy jest przede wszystkim pod kątem skóry głowy, że on troszeczkę redukuje, wiecie, jakieś takie swędzenie, podrażnienie i faktycznie, i chyba wydaje mi się, że nawet przy łupieżu, tak, że też działa przeciwłupieżowo, przeciwświądowo, łagodzi problemy skórne. Ja problemów skórnych nie mam, ale mam taką tendencję do swędzenia skóry głowy. No i podczas używania tego szamponu faktycznie na skórze głowy był taki fajny komfort. I teraz używam sobie również tego szamponu, także używam drugiego opakowania. Spoko, bo gdzieś tam trafiłam na jakieś promce, to sobie, wiecie, dokupiłam. I starcza na dosyć długo, bo to jest chyba 70 gramów, jak się nie mylę. 75, bo czasami zwracajcie uwagę na gramaturę, bo często te kostki wydają się tanie, ale na przykład jest 40 czy 50 gramów, no nie? Więc te 75 no, na najdłużej starczają. Także bardzo spoko. I co jest właśnie ważne, nie rozwala się ten szampon, bo czasami niektóre kostki są tak
skonstruowane, że już pod koniec one, wiecie, tak się rozwalają, pękają, a tutaj dosłownie, no niemalże do samego końca udało się zużyć, że dosłownie miałam taki, wiecie, krążeczek, taki płaściutki i już mi się wtedy rozwalał, ale to była dosłownie sama końcóweczka, a nie było tak, że w połowie mi się na przykład rozłamał czy coś. Także spoko szampon, jeżeli macie problemy ze skórą głowy, wrażliwą skórę głowy, łupież i tak dalej. Mam tutaj również ujędrniający olejek intymny. Mówiłam Wam w ostatnim denku, że te olejki są całkiem spoko, natomiast ja używałam tych olejków nie tylko do okolic intymnych, ale ogólnie do smarowania sobie ciała, jako olejek po prostu, do przemasowania ciała, przemasowania sobie na przykład jakichś blizn, czy po prostu nawilżenia skóry, bo to jest taki olejek suchy, więc nie zostawia takiej mocno tłustej, lepkiej warstwy, po kilku minutach ona się wchłania i jest takie przyjemne po prostu nawilżenie na skórze, więc pod tym kątem był spoko. Moim zdaniem to jest bardzo duże opakowanie, jeżeli miałabym używać tego tylko do okolic intymnych, szczególnie, że tutaj jest 6 miesięcy PAO, więc moim zdaniem jest to niemożliwe, chyba nawet przy codziennym stosowaniu, chyba żebyśmy tego po prostu lali hektolitrami. Ale na ciałko było naprawdę spoczko. Nie zauważyłam jakiejś znaczącej różnicy między ujędrniającym a tamtym wcześniejszym. Tamten był jaki? Nawilżający czy kojący? Jakoś tak. Nie czułam jakiejś diametralnej różnicy między nimi. Jeden i drugi był przyjemny. Czy do nich wrócę? Nie wiem. Nie wiem, czy widzę sens trzymania takiego produktu dużego tylko do okolic intymnych, albo kupowania po to, żeby potem zużywać na ciało. Wiecie, o co chodzi. Chyba nie mam aż takich potrzeb w tych okolicach, żeby mieć potrzebę kupowania tego. Ale jeżeli Wy potrzebujecie, to myślę, że jest to spoko kosmetyk. Mam tutaj... Wiecie, co to jest. Zużyłam to dziadostwo, słuchajcie. Dziękuję Wam w ogóle za wszystkie podpowiedzi, jak to zużywać, jak tego zużywać. Dla tych, co nie oglądali poprzedniego odcinka, podpowiem, że dostałam w jakimś gratisie do zamówienia na Allegro w prezencie po prostu taki cleanser do mycia twarzy, który miał formę takiego sztyftu, takiego jak dezodorant dosłownie. I on był taki, że miało się tak smarować i myć tym buzię, ale to ani nie myło, ani się nie pieniło, ani, no nie robiło kompletnie nic. Kompletnie nic. To można było tylko używać na czystą, umytą twarz chyba. Więc słuchajcie, parę razy zużyłam na ciało, tak o, sobie po prostu wszystko tutaj szmarując i głównie do mycia pędzli. Mówiłam Wam, że on pędzli nie domywa i to jest prawda. Ja po prostu brałam sobie go najpierw, wiecie, pędzel w mydełko, a potem trochę w to jako taka, wiecie, odżywka trochę, bo to jest na bazie jakichś takich olejków. Więc stwierdziłam, że może tak sobie poużywam, ale był spoko do na przykład domywania pędzelków takich trudnych do domycia, jak na przykład po pomadkach albo po eyelinerach, bo one czasami w mydełku to tak się nie chce za bardzo rozpuścić, a to tak troszeczkę szybciej rozpuszczało na przykład eyeliner, więc do tego był całkiem spoko. No i jak już używałam do tych pędzli, to już to generalnie poszło całkiem szybko, co bardzo mnie cieszy, bo mega obciążało mnie fakt posiadania tego gówna. Po prostu w mojej chacie. Także zużyłam, tak wiecie, no na siłę, bo stwierdziłam, że jakbym miała to używać do twarzy, gdzie to nie domywa mi twarzy, to bym tego chyba nigdy nie zużyła. Więc grunt, że jest zużyte i możemy o tym zapomnieć. Lubię w denkach to, że gdy dosięgam już dna tego opakowania, to mi się przypominają rzeczy, które używałam, a już dawno zapomniałam, że ich używałam. Na przykład ten primer tonizujący z Basic Lab. To jest już moje któreś opakowanie tego primera. Używałam wcześniej jakichś innych kolorków, nie pamiętam którego, chyba biały? Biały tak, na pewno, bo on był taki mleczkowy, a ten był do pryskania na twarz. No to jest bardzo dobrze nawilżający produkt. Dla mojej skóry chyba aż nie potrzebuję aż takiego mocnego nawilżania. Generalnie w pielęgnacji warstwowej, bo to plus serum, plus krem to już było dla mnie too much, ale myślę, że dla skór suchych naprawdę spoczko, bo czuć to nawilżenie po spryskaniu się tym i czasami już nie potrzebowałam w ogóle niczym się smarować, tylko tyle, że te primery się delikatnie na skórze kleją, więc trzeba je wykończyć jakimś, wiecie, kremem czy czymś, żeby po prostu nie było takiego w dotyku delikatnego klejenia. Więc solo nie do końca, właśnie fajnie na przywarstwowej pielęgnacji. Więc myślę, że skóry suche będą zachwycone z tego. Przy tłustych nie wiem, czy jest aż taka potrzeba mocnego nawilżenia, ale generalnie jest to dobry produkt. Z nawilżających rzeczy mam tutaj jeszcze ten Emu-żel nawilżający do twarzy z Basic Lab. Na pewno dobrze znacie ten kosmetyk, bo wydaje mi się, że to jest taki
taki hitowy produkt. W ogóle te z ektoiną, aminokwasami i beta-glukanem to są takie bardzo hitowe produkty. Ja go miałam w ogóle w kufrze i po prostu wzięłam go do łazienki, bo to była końcówka, już się kończyło się PAO, więc chciałam zużyć. I on jest bardzo fajny, jak przychodzą do mnie klientki z taką naprawdę suchą skórą. To on tak fajnie od razu nawilża i zmiękcza, ale jest leciutki, więc fajnie się nadaje do aplikacji pod podkład. U mnie przy mojej skórze czułam fajne takie jakby ukojenie skóry, bo one też oprócz nawilżania też fajnie koją i pod tym kątem mi się podobało. Aż takiego mocnego nawilżenia nie potrzebuję, znowuż powtarzam. Jakby staram się skórę regularnie nawilżać, ale nie wiem, wydaje mi się, że wolę inne serie bardziej niż tą. Ta jest naprawdę mocno nawilżająca i aż czasami czuję, że za mocno dla mnie, dla moich potrzeb, co nie? Ale suche buźki... Zresztą wy mi też polecaliście tą serię wielokrotnie, więc domyślam się, że tutaj suchotwarzowe osoby będą potwierdzały właściwości. Mam tutaj jeszcze krem ze Stars, Rich Barrier i słuchajcie, zużywał ten krem głównie mój Bartek, bo ja z początku sobie go próbowałam, testowałam i któregoś razu... nie pamiętam, czy ja używałam jakiegoś kwasiku, czy jakiś peeling enzymatyczny sobie zrobiłam, ale jeżeli kwasik, to jakiś taki leciutki, jakiś taki tonik kwasowy, czy coś takiego. Kurde, nie pamiętam, ale wiem, że czegoś używałam takiego, wiecie, co mogło delikatnie złuszczać i nałożyłam sobie na to ten krem i była masakra, po prostu buzia zrobiła się czerwona, ciepła, taka nieprzyjemna. Więc natychmiast to wszystko zmyłam i nałożyłam po prostu jakiś inny krem. I od tamtej pory po prostu go nie używałam. Bo jak to ma być barierowy krem, nawilżający, naprawczy, z ceramidami, z ektoiną, z drożdżami, to dlaczego to cholerstwo mnie podrażniło? Nawet jak używałam jakichś tam produktów, nie wiem, lekko złuszczających, których używałam już od dłuższego czasu i z innymi kremami mi się to nie działo, to tak wiecie, straciłam trochę zaufanie. Te produkty ze Stars, one nie są generalnie złe, no ten mi się nie sprawdził, ale no nie są złe, ale one taki mają mocny zapach, no po prostu aż jakbym się smarowała jakąś perfumą. Nie jest to przyjemne moim zdaniem w aplikacji twarzy, żeby kosmetyk aż tak mocno pachniał, szczególnie jeżeli mówimy tutaj o kremie barierowym, takim delikatnym, naprawczym, to te perfumy aż po prostu podrażniają i są takie, wiecie, migrenogenne. Ja nie polubiłam się z tym kremem, bo mi się po prostu nie sprawdził. Mój Bartek używał i generalnie nie powiedział mi nic, ani nie jest, że jest zachwycony, ani że jest rozczarowany. Zużył i tyle. O, kolejne mydełko Biały Jeleń do mycia pędzli. Do mycia pędzli, jak już mówiłam wam, bo ostatnio też było to mydełko w denku. Do mycia pędzli jest troszeczkę za delikatny, trzeba tak mocniej, wiecie, czasami potrzeć te pędzle i te pędzle się czapiżą, więc generalnie do mycia ciałka będzie spoko, ale niekoniecznie do mycia pędzli. Słuchajcie, mam tutaj też taki zapach, taką próbeczkę. Juliet Has a Gun i to jest Ex Vetiver. I ten Ex Vetiver jest bardzo specyficznym zapachem i powiem wam, że nie wiem, co o nim myśleć. Nie umiem wam go... Coś tu się jeszcze wypsika, żeby wam zrecenzować. Taki... O, dobra, jest. Taki specyficzny. Na początku, jak go powąchałam, to miałam takie... Ale jak się nim pryskałam, to generalnie... ma coś w sobie, no myślę, że może się podobać, ale to nie jest mój zapach. On jest taki, no taki vetiverowy właśnie, trochę ma męską nutę, więc jest taki ostro ziołowy, ale jednocześnie ma w sobie takie nuty pudrowe, mydlane troszkę. Więc taka ostrość, pikantność, ziołowość z takimi właśnie miękkimi, pudrowymi nutami jest połączony. Więc troszeczkę niby taki właśnie ostry, a troszeczkę mdły, specyficzny zapach. Nie dla mnie, myślę, że był spoko do mieszania. Sobie mieszałam z innymi zapachami, trochę podbijał ich, wiecie, taki charakterek. Wtedy był spoko, ale solo dla mnie nie do końca. Nie miałam nigdy styczności z takim zapachem, było to dla mnie coś nowego. Wydaje mi się, że jest troszeczkę bardziej po męskiej stronie niż kobiecej, ale no zdecydowanie taki trochę unisex właśnie przez te pudrowe nutki. Na pewno nie kupię w przyszłości, ale ciekawie było poznać w ogóle tą markę, bo czaiłam się w ogóle na nią od jakiegoś tam czasu, miałam ochotę przetestować, więc akurat trafiło na taki zapach, no trudno. Mam tutaj oczywiście jeszcze
kremik do rąk z Basic Labu. Świetny jest ten krem. To jest zdecydowanie hitowy produkt. Czy tu jeszcze coś jest? Bo ja mam suche łapy. I nie za bardzo. Już wszystko tutaj wyciągnięte, wymuskane. Zawsze przekrawamy te kremy i po prostu zużywamy, wylizujemy do samego końca. Świetny jest ten krem. To jest ten nawilżający krem do rąk. Taki klasyczny, cudny. Natychmiastowa ulga i zdecydowanie się z tym zgadzam, że to jest natychmiastowa ulga. Piękne nawilżenie, ale łapy się nie kleją, nie są takie nieprzyjemne, że mam ochotę po prostu od razu umyć dłonie. Także cudowny kremik, jak potrzebujecie fajnego kremu do rąk, musicie go przetestować i sprawdzić. Mam tutaj również kolejny mój hit wieloletni, czyli pomadka Alterra, ta rumiankowa. I ta rumiankowa jest najlepsza. Najlepsza ze wszystkich. Ta taka klasyczna, niebieska, nie ma aż takiej fajnej konsystencji, aż takiego super nawilżania, łagodzenia, a jest też taka czerwona, jakaś taka, nie wiem, SOS, czy nie wiem czy SOS, jakaś taka super regenerująca. Ona jest bardzo miękka, bardzo szybko się zużywa, ale też nie ma aż takiej fajnej konsystencji jak ta. Zdecydowanie jak kupujecie sobie pomadkę z Alterry, to tą pomarańczową, rumiankową, ona jest najlepsza, jest cudowna, nie ma lepszej pomadki na rynku, kosztuje śmieszne pieniądze i wiecznie jest wykupiona, dlatego czasem kupuję inną, bo po prostu wykupujecie wszystkie. Co dobrze o niej świadczy, wiecie o co chodzi, ale polecam sobie kupować czasami jej zapas, bo potem jest ząg, że czegoś brakuje. Mój Bartek też tą lubi najbardziej na świecie, pomadkę, jak potrzebuje jakiejś użyć, to jest the best. Lubię jej zapach. I fajnie też się sprawdza na przykład na jakieś takie, nie wiem, suche miejsca, jak macie katar, to ja często tą pomadkę biorę na palec i trochę sobie smaruję tutaj skrzydełka nosa i te takie suche okolice, żeby je troszeczkę złagodzić, nawilżyć. Jak mam podrażnione oczy, czy kąciki oczu takie piekące, to też sobie smaruję tu w ogóle dookoła oczu i daje cudowną ulgę. Jest fantastyczna, czy do jakichś takich właśnie jakichś suchych skórek, suchych miejsc. Cudowna, cudowna. Musicie ją poznać, jak jeszcze jej nie używaliście. Naprawdę bardzo polecam. I została mi ostatnia rzecz i jest to olejek eteryczny do aromaterapii. To jest Licea Bio. Jakbyście nie wiedzieli, jak pachnie Licea, to jest taki cytrusowy zapach. To jest taka bardzo pyszna cytrynka, leciutko słodkawa. Mi się bardzo kojarzy z takimi kwaśnymi landrynkami, w sensie takie landrynki, co to było? Nim 2? To pachnie jak Nim 2. I tam były cytrynkowe i pomarańczkowe i to pachnie właśnie jak te aż mi się ślina wytwarza, jak te cytrynowe Nim 2. Taki kwaskowy, lekko słodkawy, cudowny przede wszystkim ja używałam do kominka tego, co taki, wiecie, dymek wypuszcza. Jak to się nazywa? Taki, wiecie, nawilżacz powietrza, gdzie można sobie po prostu jakieś olejki i to wlać. I to jest drugie moje opakowanie tego zapachu, Licea Bio, bo bardzo nam pasuje i solo, cudowny, taki świeżutki, ale też do mieszania, na przykład to plus lawenda. Po prostu coś pięknego. Albo to kwiat neroli, czy jakieś takie bardziej drzewne zapachy, typu sosna, typu jakieś tam drzewo sandałowe, wiecie, no do mieszania i solo. Cudowny zapaszek. I ja te olejki z Primavery, to jest marka Primavera, zamawiam na Parfum Dreams? Chyba na Perfume Dreams. Polecam spróbować, bo bardzo dobrej jakości olejki i ten Licea. Wow, cudowne. Aż mam ochotę po prostu liznąć to. Tak pięknie pachnie. I to tyle z moich zużyć. Przeliczmy sobie, ile zużyłam. Mamy 2, 6, 12, 13 produktów, czyli w sumie znowu standardowo, a jakoś tak mniej objętościowo, bo jakieś widocznie małe pierdółki po prostu tym razem pozużywałam. Także tyle z moich denek dzisiejszych. Oczywiście mamy jeszcze denka makijażowe, ale to w innej serii, Project Pen, także zachęcam do zaglądania również na moje inne formaty, jeżeli interesuje Was zużywanie kosmetyków i recenzje zużytych kosmetyków. I jak mieliście któryś z tych produktów, to podzielcie się, co myślicie o nich, może również Wam się świetnie sprawdziły, a może również fantastycznie się nie sprawdziły. Także co jedna opinia, co jedna recenzja, to co dwie recenzje, to nie jedna. Także brawo, brawo Sysia, brawo polonistka Sysia, brawo, brawo, dziękuję, dziękuję. Dziękuję. Tym miłym, prawda, kompromitującym akcentem zakończmy dzisiejszy odcinek. Dziękuję serdecznie za oglądanie. Widzimy się w następnych odcinkach i w sekcji komentarzy. Do następnego, trzymajcie się, pa!